Witajcie nasi widzowie. Witajcie kochani. Dzisiaj smażymy prezent. Prezent. Sąsiad znów zostawił kanie. Także wzięłam, także chyba może to już ostatni raz, nie wiem, bo my żeśmy kań nie znaleźli. A sąsiad zostawił, tu jest jedna kania. O, i tutaj mam jeszcze, patrzcie, taka duża. Także fajne, bo będziemy dzisiaj mieli kanie. Dzisiaj taka pogadanka w kuchni. Troszkę. Chcielibyśmy powiedzieć. Słuchajcie, bo dalej nawet na innych filmikach na tym kanale, gdzie Becia gotuje, mam komentarze, zapytania o ten zegarek. Obróć go. Tak? Nie, żeby się zapalił. A ty nie A ty wyłączyłaś. Wyłączyłam. Dobra, już. O ten zegarek jest. Pytają się. Słuchajcie, pod tym filmikiem zostawię wam link do filmu o tym zegarku. I tam jest w opisie właśnie, gdzie można go kupić i tam jest kod, nie? No mam nadzieję, że ten kod rabatowy jeszcze działa. Na połowę ceny. Tak, ale jest bardzo fajny. Słuchajcie, ja go cały czas noszę, zresztą wy chyba widzicie na filmikach. Szkiełko w ogóle się nie rysuje, kompletnie nic. Jest naprawdę bardzo fajny. Ja go bardzo lubię. I gdybym go nie dostała w prezencie od tej firmy, to bym sobie kupiła. Bo naprawdę jest fajny. Bardzo mi, tak jak mówiłam, bardzo fajna opcja jest taka, że mogę rozmawiać przez ten zegarek przez telefon. No. Telefon leży sobie w kuchni, a ja na przykład czytam książkę i zadzwoni telefon, ja nie muszę lecieć po ten telefon, tylko odbieram sobie na zegarku i dzwonię z zegarka. I można też zadzwonić z zegarka, wybrać numer i zadzwonić. Dobra, ale to jest wszystko w opisie. Dobra, smażymy to. A jeszcze o karmniku. No. No, słuchajcie, karmnik, tam jedna osoba właśnie powiedziała, że chyba za wcześnie, że ptaszki się rozleniwią. Ja uważam, że nie, bo już kilka lat dokarmiam ptaszki. Kiedyś zrobiłam tak, że dokarmialiśmy ptaszki w listopadzie. To niestety ptaszki już przyzwyczaiły się gdzieś indziej po prostu. Tu już nie przylatywały, nie wiedziały po prostu, że tu będzie jedzenie. A teraz, jak jest taka pogoda, to słuchajcie, to ja dokarmiam tylko raz dziennie. Tak niedużo, daję im o 10-11. One w ciągu godziny, dwóch to zjadają, a później niestety muszą sobie szukać jeszcze robaczków. Ale jak spadnie śnieg i chwyci mróz, albo chwyci sam mróz, że wszystko po prostu się zamrozi, to wtedy ja dokarmiam 2 i 3 razy dziennie ptaszki. No bo wtedy już jak jest mróz, ziemia zamarznięta, to wtedy już im ciężko jest po prostu coś znaleźć. No także to nie jest tak, że my ptaszki rozleniwiamy. Nie. One muszą sobie poszukać jedzonka po południu. Ale już zimą będą wiedziały, że po prostu jak nie będzie pokarmu, zimą jak spadnie śnieg, czy tam chwyci mróz, że tutaj po prostu coś jeść dostaną. To tylko tak. I były pytania też, co robimy z zielonkami, co nie? Słuchajcie, z zielonkami to tak. Jedna tam napisała, żeby wypróbować te... już? Tak myślisz? Żeby wypróbować pierogi zrobić. I powiem wam, że to fajny pomysł. Ten pomysł mi się spodobał. Żeby właśnie zrobić pierogi. To jest fajny pomysł i powiem wam, że ja spróbuję zrobić pierogi. Jeśli tylko przepis będzie godny polecenia, to znaczy będą nam smakować pierogi, co nie? To wam dam. Będzie po prostu przepis zrobię je na kanał Becia Gotuje. Jeżeli będą dobre. I jeszcze jedna rzecz, co zrobię z pierogów. Boże, teraz do pierogach gadać. Co zrobię z tym? Z zielonkami to zrobię rosół. Rosół z zielonkami. To na pewno zrobię, bo też widziałam i ten przepis też do mnie przemawia, ponieważ ja lubię takie zupy grzybowe, więc ten przepis też do mnie przemówił. I też zrobię, nie wiem czy tutaj czasami nie zrobię, bo to będzie szybkie. Powiem po prostu jaki. Widzicie jakie ma pomysły Becia? No także tutaj na pewno będzie rosół.
Bo to już to nie będzie taki przepis, żeby... Myślę, że każdy go szybko... O, ale będą dobre. Już nie włożę tam żadnej, bo później Nie, tylko po dwa co, kawałki no. zostaną, wiesz, i olej mi się spali. Dobra. Także będą przepisy. O. I jeszcze jedną, patrzcie, sprawę, bo bym zapomniała. To chodzi o komentarz Iwonka 6364. Iwonka też tak jak ja spróbowała sobie zrobić, znaczy ona zrobiła, już jak czytałam, to już jest po jednym zabiegu, buzię. U jakiejś tam sobie wybrała panią, nie wiem czy to doktor, czy kosmetyczkę, bo nie pisała. I zrobiła sobie naczynka. I słuchajcie, ona w komentarzach pisze, że żałuje, tak samo jak ja, że nie zrobiliśmy tego wcześniej. Bo weźmy tego wcześniej po prostu nie zrobili. Także Iwonko, albo słuchajcie, jeżeli też coś chcecie się więcej o tym zabiegu dowiedzieć, może czegoś ja nie powiedziałam, to piszcie do Iwonki, bo ona prawie w każdym komentarzu w każdym filmiku się odzywa. To jest Iwonka 6364, taki ma nick. I może ona wam też coś podpowie, bo na pewno jest dużo kobiet, które mają problemy, nawet i mężczyzn, którzy mają problemy właśnie z naczynkami. Ja jestem po trzecim zabiegu, tak jak wam wczoraj mówiłam, spuchłam. Dzisiaj już mi ta opuchlizna zeszła. Jeszcze troszkę się utrzymuje, ale już mi zeszła, ale buzię mam coraz ładniejszą. Nie mam już żadnego naczynka, tylko jeszcze trochę zostało trądziku różowatego, ale to na pewno pokażę, bo mam jeszcze jeden zabieg. I wtedy wam już na pewno pokażę, jak wygląda moja buzia po 4 zabiegach. Ale ja czuję się rewelacyjnie i patrzę w lusterko, to w końcu nie mam czerwonych policzków jak taki pijak. Jeszcze moja doktor się śmiała, że potrzebowałabym mieć jeszcze czerwony nos. Malinowy. Tak, malinowy nos. No. A co ty miałeś jeszcze powiedzieć o tych? Właśnie, słuchajcie, bo pod filmikiem z naszymi zielonkami piszecie, co to za opony w lesie, nie? Tyle. No. To są opony, które około 30 lat temu wojsko, jak była jeszcze brygada ta czołgowa, ta stara, to po prostu wkopywali i to był aerodrom, ten cały lasek. A po co to jest aerodrom? Już powiem. Tam żołnierze, co przychodzili do wojska, robili prawo jazdy w wojsku na samochody ciężarowe i oni się uczyli jeździć między tymi oponami. Tam były i garaże, zatoczki, łuk, wszystko. I to 30 lat temu wojsko wkopało i tam przez dobre 10 lat żołnierze uczyli się jeździć. I to A tak wiem zostało. na pewno, bo ja też uczyłem przez chyba 3 czy 4 lata. Byłem instruktorem nauki jazdy na pojazdach ciężarowych. I uczyłem jeździć. No ale co? Ośrodek zlikwidowali, przenieśli do Ostrowa Wielkopolskiego, a opony w lesie zostały. A opony zostały. I wojsko się nimi nie zainteresowało więcej. Ale tam dalej są jakieś ćwiczenia, bo to jest przy... Ale te opony też są poustawiane jako punkty jakieś tam, gdzie z bronią ćwiczą, gdzieś tego. Oni to wykorzystują Oni do wykorzystują ćwiczeń. do ćwiczeń, tak jak te, co tam były bunkry, to tam była niby taka brama z tych opon. Tak. No, także oni non stop, jak młode wojsko przychodzi, to ćwiczą przy tych oponach i tam. Także to jest wykorzystane, to nie to, że tak samopas, nie? Znaczy jak nowi przychodzą. Jak nowi, Tak. no. Także my będziemy zaraz zajadać, może to już ostatnie kanie. No, pokażę. W tym roku, tak? Szyszunia. No, Ostatnia tego roku. jakie ładne. Także to już chyba ostatnie kanie w tym roku. No, także cóż. Ale na grzyby chyba jeszcze raz No pojedziemy. ciebie chyba pojedziemy, bo jest ciepło. Tak, bo jest ciepło i pada deszcz u nas. Jest No, ciepło u nas i co pada chwilę deszcz. pada i jest bardzo ciepło. Także na pewno pojedziemy jeszcze raz na grzybki. Także nie wyniosłam jeszcze suszarki i nie wyniosłam jeszcze słoiczków. Może jeszcze coś ze słoiczków zrobię, no zobaczę. Także tak jak mówiłam, z zielonek będą pierożki. Jeżeli będą smakować, to dam przepis na tamtym kanale, a tutaj zrobimy jeszcze rosołek. Aha, i specjalnie dla Marty, bo pisała, że jej mąż bardzo lubi słuchać o wojsku, nie? No. Kiedyś
pokażę, tak jak Ci napisałem, że pokażę wszystkie swoje odznaczenia, które dostałem w wojsku. Ale to musimy jeszcze chwilę poczekać, ale bo jednego mi brakuje. No, ale są w ogóle, masz fajne na przykład czapkę rogatywkę. no ja mam czapkę rogatywkę z blachą. Tak, które Jeszcze teraz, nosiłem, kiedy którą była teraz blacha. Nie dają. No Teraz nie, to ma. nie ma już rogatywek, Tak. teraz tylko berety. A ja mam czapkę rogatywkę, mam insygnia swoje, tą starą blachę żandarmerii, z misji z żandarmerii też mam blachę. Kiedyś jak się zbierzemy, jak odzyskam swój jeden medal, który gdzieś Ale tam to pożyczyłem, Słuchajcie, takie właśnie te filmiki to będziemy wtedy nagrywać w zimie, w zimie, tak. jak nie będzie co robić, Znaczy, no jak już nie będziemy tak nie będzie wychodzić, gdzie chodzić, no. bo działka już praktycznie Działki nie skończyła. będzie, śnieg będzie, A, jeszcze patrzcie, jeszcze na działce mam ten seler do wykopania. a jeszcze seler mamy do wykopania. To też Wam pokażemy. Także cóż, na dzisiaj kończymy. Na dzisiaj kończymy. Żegnamy się z Wami. Żegnamy. A, dziękuję jeszcze za ten, Artek, za przepisy, które dajecie. A Naprawdę, no, tak jak mówiłem. Tak, jeżeli ktoś ma ochotę przysyłać przepisy, czy na ten adres, czy na ten Czy na ten gotuję, drugi, czy na mój. tak, ja na pewno wykorzystam. Może to nie będzie z dnia na dzień, no bo to trzeba No. się przyszykować do takich przepisów. Ale na pewno wykorzystam. Także bardzo dziękuję. I jeżeli możecie, to przysyłajcie też tej potrawy zdjęcia, jak zrobicie, No. żebym ja widziała też, jak to wygląda. No, nie? jak chcecie, to zdjęcia będziemy wrzucać do naszego filmiku. Tak, tak. Tam ci tak. kawałek grzybka został. Nie? A to nie, ten nie już. Dobra, także No. do zobaczenia. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się. Trzymajcie się, pa, pa. Pa, pa.